Mam ogromny szacunek zarówno dla mieszkańców Grenlandii, jak i dla mieszkańców Danii. Ogromny szacunek, ale każdy sojusznik NATO ma obowiązek być w stanie bronić własnego terytorium. Faktem jest, że żaden naród ani grupa narodów nie jest w stanie zabezpieczyć Grenlandii poza Stanami Zjednoczonymi. Jesteśmy potężnym mocarstwem, o wiele większym niż ludzie w ogóle rozumieją. Myślę, że przekonali się o tym 2 tygodnie temu w Wenezueli. Byliśmy świadkami tego podczas II wojny światowej, gdy Dania została zajęta przez Niemcy po zaledwie 6 godzinach zaciętych walk i była całkowicie niezdolna do obrony ani własnego terytorium, ani Grenlandii. Więc Stany Zjednoczone poczuły się wtedy zmuszone. Zrobiliśmy to, czuliśmy, że mamy obowiązek to zrobić. By wysłać nasze własne wojska w celu utrzymania terytorium Grenlandii. I faktycznie je utrzymaliśmy za ogromną cenę i wielkim wysiłkiem. Nie mieli żadnych szans, by się tam dostać, chociaż bardzo się starali. Dania o tym wie. My dosłownie założyliśmy bazy na Grenlandii dla Danii. Walczyliśmy za Danię. Nie walczyliśmy dla nikogo innego. Walczyliśmy, by ją ocalić. Dla Danii. Ogromny, piękny kawał lodu. Trudno to nazwać prawdziwym lądem. To jest po prostu ogromna bryła lodu. Ale uratowaliśmy Grenlandię i skutecznie uniemożliwiliśmy naszym wrogom zdobycie przyczółka na naszej własnej półkuli, więc zrobiliśmy to również dla samych siebie. A potem po wojnie, którą wygraliśmy, i to wygraliśmy ją naprawdę z kretesem, bez nas, Teraz wszyscy mówilibyście po niemiecku i trochę po japońsku być może. Po zakończeniu działań wojennych zwróciliśmy Grenlandię z powrotem Danii. jak głupi byliśmy, że to zrobiliśmy, Udało się. ale oddaliśmy to. Ale jak bardzo niewdzięczni oni są teraz. Więc teraz nasz kraj i świat stoi w obliczu znacznie większych zagrożeń niż kiedykolwiek wcześniej. Z powodu rakiet, z powodu broni jądrowej, z powodu broni wojennej, o której nawet nie mogę mówić. 2 tygodnie temu sprzedali broń, o której nikt nigdy nie słyszał. Nie byli w stanie wystrzelić w nas ani jednego pocisku. Pytali, a co się stało? Wszystko było w rozsypce. Powiedzieli, mamy ich na celowniku, naciśnij spust. Najwyżej sobie i nic się nie stało. Żaden pocisk przeciwlotniczy nie wzbił się w powietrze. Tylko jeden wzniósł się na około 30 stóp i runął w dół, rozbijając się tuż obok ludzi, którzy go wystrzelili. Powiedzieli, no co tu się do cholery dzieje? Te systemy obronne zostały wyprodukowane przez Rosję i Chiny, więc chyba będą musieli wrócić do desek kreślarskich. Grenlandia to rozległe, niemal całkowicie niezamieszkane i nierozwinięte terytorium leżące bezbronne w kluczowej, strategicznej lokalizacji między Stanami Zjednoczonymi, Rosją i Chinami. Jest dokładnie tam, gdzie jest, w samym środku. Nie było to tak ważne, prawie wcale, kiedy to oddaliśmy. Wiesz, kiedy to oddaliśmy, sytuacja nie wyglądała tak samo jak obecnie. To nie jest ważne z żadnego innego powodu, wiesz, żeby wszyscy mówią o tych minerałach. Jest tak wiele innych miejsc, tam nie ma żadnych rzadkich pierwiastków. Nie ma czegoś takiego jak ziemie rzadkie. Jest rzadkie przetwarzanie. Ale jest tak dużo pierwiastków rzadkich? A żeby w ogóle dotrzeć do tej rzadkiej ziemi, trzeba było pokonać setki stóp lodowej pokrywy. Nie dlatego tego potrzebujemy. Potrzebujemy tego dla strategicznego bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Ta ogromna, niezabezpieczona wyspa jest w rzeczywistości częścią Ameryki Północnej. Na północnej granicy półkuli zachodniej. To jest nasze terytorium. Dlatego też kluczowym interesem bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych Ameryki jest i faktycznie od setek lat jest to nasza polityka, zapobieganie zewnętrznym zagrożeniom przed wejściem na naszą półkulę i robiliśmy to z wielkim sukcesem. Nigdy nie byliśmy silniejsi niż jesteśmy teraz. Dlatego amerykańscy prezydenci od prawie 200 lat starają się kupić Grenlandię. Wiesz, przez te 2 stulecia ciągle próbowali to zrobić. Powinni byli ją zatrzymać po II wojnie światowej, ale mieli wtedy innego prezydenta. To nic, ludzie myślą inaczej. Jednak teraz jest to o wiele bardziej potrzebne niż było wtedy. W 2015 roku Dania ogłosiła, że zamierza przeznaczyć ponad $200 milionów na wzmocnienie zdolności obronnych Grenlandii. Ale jak wiecie, oni wydali zaledwie 1% tej sumy. 1%. Nie ma tam żadnego śladu Danii. I mówię to z ogromnym szacunkiem dla Danii, której naród kocham, a której przywódcy są naprawdę bardzo dobrzy.
Jedynie Stany Zjednoczone są w stanie chronić tę olbrzymią masę lądową, ten ogromny kawał lodu, rozwijać go i udoskonalać, uczynić go korzystnym dla Europy, bezpiecznym dla Europy i korzystnym dla nas. I dlatego dążę do natychmiastowych negocjacji, aby ponownie omówić kwestię przejęcia Grenlandii przez Stany Zjednoczone, tak jak nabyliśmy wiele innych terytoriów w całej naszej historii, podobnie jak wiele narodów europejskich. Oni je nabyli. Nie ma w tym nic złego. Wielu z nich, niektórzy wręcz się cofnęli, jeśli spojrzeć. Niektórzy mieli ogromne bogactwa i rozległe ziemie na całym świecie, a jednak się cofnęli, utknęli tam, skąd zaczynali. To się również zdarza. Ale pewne rosną. Ale to nie byłoby zagrożeniem dla NATO. To znacznie wzmocniłoby bezpieczeństwo całego sojuszu NATO. Stany Zjednoczone są traktowane bardzo niesprawiedliwie przez NATO, chcę wam to powiedzieć. A kiedy się nad tym głębiej zastanowić, nikt nie jest w stanie mnie tego zakwestionować. Dajemy z siebie tak wiele, a otrzymujemy tak niewiele w zamian. A ja osobiście od wielu lat jestem krytykiem NATO. A jednak zrobiłem dla NATO więcej niż jakikolwiek prezydent, czy nawet inna osoba. Nie byłoby NATO, gdybym nie zaangażował się w mojej pierwszej kadencji. Wojna z Ukrainą stanowi przykład. Jesteśmy tysiące mil stąd, rozdzieleni przez olbrzymi ocean. To wojna, która nigdy nie powinna się zacząć i nie zaczęłaby się, gdyby wybory prezydenckie w USA w 2020 roku nie były sfałszowane. To były sfałszowane wybory. Wszyscy już o tym wiedzą, dowiedzieli się. Ludzie wkrótce zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za to, co zrobili. To pewnie wiadomość z ostatniej chwili, ale tak powinno być. To były sfałszowane wybory. Nie można mieć sfałszowanych wyborów. Potrzebujemy silnych granic, silnych wyborów i idealnie dobrej prasy. Zawsze to powtarzam. Silne granice, solidne wybory, wolne, uczciwe wybory. I uczciwe media. Media są okropne, są bardzo zakłamane, są bardzo stronnicze, okropne, ale pewnego dnia się wyprostują, bo tracą całą wiarygodność. Pomyślcie o tym. Kiedy wygrałem miażdżąco z gigantyczną przewagą, zdobyłem wszystkie 7 stanów wahających się, zdobyłem głosy powszechne. Wygrałem wszystko, a dostaję tylko negatywną prasę. Oznacza to, że nie ma żadnej wiarygodności. A jeśli mają zdobyć wiarygodność, będą musieli być uczciwi. Więc potrzebujesz uczciwej prasy. Ale potrzebujesz również pozostałych elementów. Odziedziczyłem sytuację, która była po prostu okropna, wręcz beznadziejna. Jak spojrzysz, granica była otwarta. Inflacja szalała. Wszystko było źle ze Stanami Zjednoczonymi, gdy objąłem urząd. Ale odziedziczyłem też bałagan z Ukrainą i Rosją, coś, co nigdy by się nie wydarzyło, a Putina znam bardzo dobrze. On i ja rozmawialiśmy o Ukrainie. To było jego oczko w głowie, ale nic by nie zrobił. Powiedziałem: Władimir, nie zrobisz tego. On nigdy by tego nie zrobił. To, co się stało, było straszne. Ja też widziałem, że to się dzieje. Po moim odejściu widziałem, że to się dzieje. Biden przekazał Ukrainie i NATO 350 miliardów dolarów. To jest absolutnie oszałamiająca kwota. 350 miliardów dolarów. Ja przyszedłem i tak jak w przypadku granicy południowej, tak jak w przypadku inflacji, tak jak w przypadku naszej gospodarki, powiedziałem sobie: o rany, to miejsce jest w tarapatach, mam na myśli nasz kraj. Wszystko to było całkowicie poza kontrolą, ale granica również była poza kontrolą. Udało nam się to naprawić, tworząc najsilniejszą granicę na całym świecie. A ja pracuję nad tą wojną już od 1 pełnego roku, w trakcie którego zażegnałem 8 innych poważnych konfliktów zbrojnych, jak na przykład Indię i Pakistan. Zażegnałem inne wojny, które były. Władimir Putin osobiście do mnie dzwonił w sprawie Armenii i Azerbejdżanu. I on powiedział: nie mogę uwierzyć, że to ty doprowadziłeś do tego porozumienia. Sprawa ciągnęła się przez 35 lat, a ja załatwiłem to w zaledwie 1 dzień. Następnie zadzwonił do mnie prezydent Putin. Mu powiedział: wiesz, nie mogę uwierzyć, że przez 10 lat próbowałem tę wojnę zakończyć. Nie mogłem tego zrobić. Powiedziałem: zrób mi przysługę. Skup się na zakończeniu swojej wojny. Nie martw się o to. Co Stany Zjednoczone tak naprawdę zyskują na tej całej pracy, na tych wszystkich wydanych pieniądzach, poza śmiercią, zniszczeniem i ogromnymi sumami gotówki trafiającymi do ludzi, którzy w ogóle nie doceniają tego, co robimy. Oni po prostu nie doceniają tego, co robimy. Tematem mojej wypowiedzi jest NATO. Tematem mojej wypowiedzi jest Europa. Oni muszą się zajmować Ukrainą. My nie musimy tego robić. Stany Zjednoczone są bardzo daleko. Mamy wielki, piękny ocean, który nas rozdziela. Nie mamy z tym nic wspólnego. Zanim się pojawiłem, NATO miało płacić tylko 2% PKB.
Ale oni w ogóle nie płacili. Większość tych państw członkowskich nie wnosiła żadnych opłat. Stany Zjednoczone ponosiły koszty, pokrywając praktycznie 100% wydatków NATO. I udało mi się doprowadzić do tego, że to się skończyło. Powiedziałem, to jest po prostu nieuczciwe. Ale potem, co ważniejsze, przekonałem NATO, by płaciło 5% i wtedy płacili, a teraz faktycznie płacą. Coś, o czym nikt nie mówił, że jest w ogóle możliwe. Mówili, że nigdy nie przekroczymy 2%, Ale przeszli na 5% i teraz płacą już te 5. Nie zapłacili tych 2%, a teraz płacą te 5. I są przez to silniejsi. I mają, nawiasem mówiąc, doskonałego sekretarza generalnego, który być może jest na sali. Marek, czy jesteś tutaj? Tak, on jest już z nami. Cześć, Marku. My nigdy nie prosimy o nic. My nigdy nic nie uzyskaliśmy i prawdopodobnie niczego nie uzyskamy. Jeśli nie zdecyduje się na użycie nadmiernej siły i przymusu, wtedy bylibyśmy, mówiąc szczerze, nie do powstrzymania. Ale ja absolutnie nie mam zamiaru tego robić. Dobrze, teraz wszyscy mówią, och, to dobrze. To było prawdopodobnie najważniejsze stwierdzenie, jakie wygłosiłem, ponieważ ludzie myśleli, że zastosuję siłę. Nie muszę wcale używać siły. Nie chcę używać siły. Nie zastosuję siły. Jedyne, czego Stany Zjednoczone się domagają, to miejsce zwane Grenlandią, które już posiadaliśmy w charakterze powiernika, lecz z należytym szacunkiem oddaliśmy je z powrotem Danii całkiem niedawno, po tym jak pokonaliśmy Niemców, Japończyków, Włochów oraz wielu innych przeciwników w trakcie II wojny światowej. Zwróciliśmy im to. Byliśmy wtedy potężną siłą, lecz jesteśmy teraz znacznie potężniejszą siłą. Po tym, jak odbudowałem wojsko w mojej pierwszej kadencji i kontynuowałem ten proces, dziś mamy budżet w wysokości $1,5 biliona. Zamierzamy przywrócić do użytku pancerniki. Ten pancernik jest 100 razy potężniejszy niż te wielkie okręty, które widzieliście podczas II wojny światowej. To ogromne, wspaniałe, majestatyczne jednostki Missouri, Iowa, Alabama. Pomyślałem, że może moglibyśmy je wyciągnąć z naftaliny. Odpowiedzieli nie, proszę pana, te okręty są 100, proszę sobie tylko wyobrazić, 100 razy potężniejsze niż tamte wielkie. Wielkie, wspaniałe dzieła sztuki, które widziałeś tak wiele razy, że nadal widzisz w telewizji i mówisz, wow, co za siła. 100 razy, każdy statek 100 razy potężniejszy niż wielkie pancerniki z przeszłości. Więc to był koniec historii o odstawieniu na boczny tor. Więc co my właściwie dostaliśmy od NATO? Nic poza ochroną Europy przed Związkiem Radzieckim, a teraz przed Rosją. To znaczy pomagaliśmy im przez tak wiele lat. Nigdy nic nie otrzymaliśmy, poza tym, że to my płacimy za NATO. I to my płaciliśmy przez wiele lat, aż do mojego przybycia. To my płaciliśmy moim zdaniem za całe 100% NATO, ponieważ oni po prostu nie płacili swoich rachunków. A wszystko, o co tak naprawdę prosimy, to tylko i wyłącznie, żebyśmy mogli uzyskać tę Grenlandię. Włączając pełne prawo do tytułu i własności, ponieważ potrzebujesz tej własności, aby móc jej bronić. Nie obronisz tego, jeśli masz tego umowę dzierżawy. To jest punkt pierwszy. Z prawnego punktu widzenia to jest nie do obrony w ten sposób, absolutnie. A po drugie, z czysto psychologicznego punktu widzenia, kto do licha chciałby w ogóle bronić jakiejś umowy licencyjnej albo jakiejś dzierżawy, która w rzeczywistości jest tylko ogromną, dryfującą bryłą lodu na samym środku oceanu, gdzie w przypadku wybuchu jakiegokolwiek konfliktu zbrojnego większość działań wojennych rozegra się właśnie na tym kawałku lodu. Zastanówcie się nad tym przez chwilę. Te pociski balistyczne będą przelatywać dokładnie nad samym centrum tej lodowej powierzchni. Wszystko, czego chcemy od Danii dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego i by trzymać w ryzach naszych bardzo energicznych i niebezpiecznych potencjalnych wrogów, to ta ziemia, na której zbudujemy największą złotą kopułę, jaką kiedykolwiek zbudowano. Budujemy złotą kopułę, która już przez samą swoją naturę Będziemy stać w obronie Kanady. Kanada dostaje od nas mnóstwo darmowych rzeczy, tak na marginesie. Powinni też być wdzięczni, ale nie są. Oglądałem wczoraj waszego premiera, nie był taki wdzięczny. Ale oni powinni być nam wdzięczni. Kanada żyje dzięki Stanom Zjednoczonym. Pamiętaj o tym, Mark, następnym razem, gdy będziesz wygłaszał swoje oświadczenia. Co zrobiliśmy dla Izraela, było niesamowite, ale to nic w porównaniu z tym, co zaplanowaliśmy dla Stanów Zjednoczonych, Kanady i reszty świata. Zbudujemy kopułę, jakiej jeszcze nie było. Zrobiliśmy to dla Izraela. A tak przy okazji powiedziałem Bibiemu, Bibi, przestań przypisywać sobie zasługi za tę kopułę. To jest nasza technologia, to jest po prostu nasze. Ale mieli dużo odwagi i byli dobrymi wojownikami i wykonali świetną robotę. I zlikwidowaliśmy irańskie zagrożenie nuklearne, jak nikt nie jest w stanie uwierzyć. Nikt nigdy nie widział czegoś podobnego. To Wenezuela.
Operacja przeciwko Solejmaniemiemu? Wyeliminowanie al-Baghdadiego, gdy próbował przywrócić ISIS. Zrobiliśmy wiele. Ja zrobiłem wiele wielkich rzeczy. Wszystko perfekcyjnie wykonane. Każda jedna rzecz była perfekcyjnie wykonana. Ktoś mi to powiedział, ekspert wojskowy mi powiedział, proszę pana, wszystko, co pan zrobił, zostało perfekcyjnie wykonane. Powiedziałem, wiem. Więc inni prezydenci wydali, czy to głupio, czy nie, biliony i biliony dolarów na NATO i nie dostali absolutnie nic w zamian. Nigdy o nic nie prosiliśmy. To zawsze jest ulica jednokierunkowa. Teraz chcą, żebyśmy im pomogli z Ukrainą i powiem wam, zamierzamy to zrobić. Ja naprawdę pomagam i to nie tylko im samym, chcę powiedzieć, w zeszłym tygodniu Jeśli widziałeś, to było 10 tysięcy żołnierzy, ale w zeszłym miesiącu zginęło aż 31 tysięcy żołnierzy. 31 tysięcy. To jest ta sala pomnożona przez... Liczba osób w tym pomieszczeniu pomnożona przez 30. Pomyśl tylko, 30 tysięcy żołnierzy zginęło w ciągu jednego miesiąca. Miesiąc wcześniej było to 27 tysięcy. Miesiąc przedtem było to 28 tysięcy. A jeszcze miesiąc wcześniej było to 25 tysięcy. Tam dzieje się prawdziwa, krwawa łaźnia i to właśnie chcę powstrzymać. To wcale nie pomaga Stanom Zjednoczonym, ale przecież to są ludzkie dusze. To są Młodzi ludzie. Wyglądacie jak wy, jak niektórzy z was siedzący tu w pierwszym rzędzie, idą na wojnę, ich rodzice są tacy dumni, idzie i wróci z wojny, 2 tygodnie później dostają telefon, głowa waszego syna została rozsadzona i chce to powstrzymać, to okropna wojna, to najgorsza wojna od czasów II wojny światowej. Jeśli tak dalej pójdzie, to przekroczy liczbę ofiar z II wojny światowej. Liczby są oszałamiające, ilu ludzi stracili. Nie chcą o tym rozmawiać. Ukraina i Rosja straciły po prostu ogromne ilości. A ja rozmawiam z prezydentem Putinem i wierzę, że on chce zawrzeć porozumienie. I rozmawiam z prezydentem Zełenskim i myślę, że on też chce zawrzeć porozumienie. Spotykam się z nim dzisiaj. Może być teraz na widowni. Ależ muszą powstrzymać tę wojnę, bo zbyt wielu ludzi umiera, ginie niepotrzebnie, zbyt wiele dusz przepada. To jedyny powód, dla którego mnie to interesuje, ale robiąc to pomagam Europie, pomagam NATO, a ja aż do kilku dni temu, zanim im o Islandii opowiedziałem, oni mnie kochali. Nazywali mnie tatą, prawda? Ostatnio. Bardzo mądry człowiek mówił, to nasz tata, nie? On to prowadzi. Ja byłem tym, co to prowadzi. Z bycia tym, co to prowadzi, stałem się okropnym człowiekiem. Ale to, o co teraz proszę, to kawałek lodu, zimny i do tego bardzo niefortunnie umiejscowiony, który może odegrać kluczową rolę w utrzymaniu pokoju na świecie i globalnej ochronie. To jest bardzo niewiele, czego od nich oczekujemy w porównaniu z tym, co im daliśmy w zamian za... przez całe dziesięciolecia, ale problem z NATO polega na tym, że będziemy ich wspierać w 100%, ale nie jestem pewien, czy byliby w stanie nam pomóc, gdybyśmy do nich zadzwonili. Panowie, zostaliśmy zaatakowani. Jesteśmy celem ataku ze strony takiego narodu. Znam ich wszystkich bardzo dobrze. Nie jestem pewien, czy oni by tam byli. Wiem, że my bylibyśmy tam dla nich. Nie wiem, czy oni byliby tam dla nas. Więc przy wszystkich pieniądzach, które wydajemy, przy całej krwi, pocie i łzach, nie wiem, czy oni byliby tam dla nas. Nie ma ich dla nas na Islandii, to mogę ci powiedzieć. To znaczy, nasza giełda zaliczyła wczoraj pierwszy spadek z powodu Islandii. Więc Islandia już dużo nas kosztowała. Ale ten spadek to pestka w porównaniu do wzrostu. I mamy niewiarygodną przyszłość w tym rynku. Ten rynek akcji zostanie podwojony. Dotrzemy do poziomu 50 tysięcy, a ten cały rynek giełdowy podwoi swoją wartość w stosunkowo niedługim okresie czasowym z powodu tych wszystkich rzeczy, które obecnie się dzieją.